Gdybym miał zatytułować historię mojego powołania, brzmiałaby ona następująco: z wiatrem i pod wiatr. A tytuł wiąże się z tym, iż przed zakonem od 6 do 19 roku życia wyczynowo uprawiałem żeglarstwo. Sport piękny, ale bardzo wymagający. Z wiatrem i pod wiatr zawsze trzeba mieć dobrą głowę, odpowiednie mięśnie, patrzeć na przeciwników. W chwili, gdy przegra się jeden wyścig, jest jeszcze innych 6 do nadrobienia zaległości. Gdy wygrywa się 4, trzeba być czujnym, aby nie stracić tego, co się już wygrało. Takie żeglarstwo przygotowuje do życia, stąd ostatnie 2 lata, mniej więcej od 17 do 19 roku życia, jak każdy, myślę, w tamtym czasie rozmyśla nad swoją przyszłością, Bóg zesłał mi nowych przyjaciół związanych z Kościołem, związanych z wiarą. I to dzięki nim, ale także temu, iż zadawałem sobie pytanie, co dalej w życiu, pogłębiłem Eucharystię, świadomość Eucharystii, bycie na Eucharystii oraz częściej spowiadałem się. I są to 2 sakramenty, które pozwoliły mi rozeznać. Tak iż prawie, że dzień po dniu, ale przez około roku, 2 miesięcy miałem taką wewnętrzną pewność, iż moja droga związana jest z życiem Bożym, z życiem w zakonie. Franciszkanie natomiast był prosty wybór, dlatego że w ostatnie 2 lata byłem członkiem 3. zakonu świętego Franciszka w metropolii pyskowickiej. To bardzo ważna rzecz, bo to nie każdy wie, że taka metropolia istnieje. I tam, słuchając o świętym Franciszku, ale także mając przyjaciół, kolegów, którzy do tego zakonu wstąpili, stało się jasne, iż ma być to ten, a nie inny zakon. Mam na imię Witosław, mam 53 lata. W zakonie żyję 34, a w kapłaństwie 25 lat. W tym moim życiu zakonnym po studiach moja posługa prawie cały czas była związana z wychowaniem, z formacją, bo będąc wikarem w naszej parafii w Katowicach-Panewnikach zajmowałem się dziećmi, nauczałem w szkole. Potem kontynuowałem studia doktoranckie w Rzymie z pedagogiki i duszpasterstwa młodzieżowego, a po powrocie przełożeni zdecydowali i zaproponowali funkcję rektora naszego wyższego seminarium duchownego. Wyobrażacie sobie człowieka w brązowym habicie, 1,54 m w kapeluszu, inaugurację roku akademickiego i wszystkie grono staje wokół, a tutaj piękny brązowy habit, bose stopy i cingulum zwisające. Ale funkcja piękna, doświadczenie doskonałe, bardzo trudne w niektórych momentach, odpowiedzialne, ale bardzo wymagające. Ktoś musi to w zakonie robić, także albo prawie w każdej prowincji. Natomiast po tym byciu rektorem zaproponowano funkcję rektora, takiego prefekta w Międzynarodowym Kolegium Świętego Antoniego w Rzymie, którą to posługę pełni od 5 lat do dnia dzisiejszego. Jest to funkcja o tyle ciekawa w zakonie, dlatego że mamy jedno takie kolegium na cały zakon. Ale jest jeszcze bardziej ciekawa z powodu tego, iż gromadzi wspólnotę braci, którzy przyjeżdżają na studia doktoranckie do Rzymu z całego świata. Mamy reprezentantów wszystkich kontynentów. To nasze kolegium jest odzwierciedleniem całego zakonu, czyli wszystkich plusów i trudności, które w zakonie przeżywamy. Plusów, bo to jest taka otwarta encyklopedia, iż mamy jeden fundament życia franciszkańskiego, bycia bratem mniejszym, które przyjmuje różne formy w zależności od kraju, od kontynentu, od kultury. Wyobraźcie sobie Amazonię ze Stanami Zjednoczonymi, Polskę na przykład z Afryką, Kongo, Brazzaville albo Kongo Demokratyczne. Jak wspomniałem, ta encyklopedia jest dostępna od ręki. Na obiedzie lub kolacji możesz zapytać współbrata, co jego babcia przyrządza na kolację, a jak wygląda święto Wniebowzięcia w ich kościele, w ich klasztorze, w ich prowincji.
A więc jest to ubogacenie mojego życia, ale także zaproszenie, bo funkcja moja na tym polega, aby z braci tych, którzy przyjeżdżają z różnych krajów, stworzyć jedną wspólnotę. Jest to duża satysfakcja, ale duża też trudność. Wyobrażacie sobie nie tylko kolor skóry, ale mentalność tak różna, iż w niektórych momentach domaga się dużej cierpliwości. Z wiatrem i pod wiatr. I oto jestem. Bardzo proszę, radosne doświadczenie ze studentami z Twojego okresu bycia wychowawcą, rektorem. Jest ich wiele, ale takie bardzo naturalne, które utkwiło mi w pamięci, a było ich wiele, gdy wracaliśmy z jakichś wspólnych wydarzeń, czy po wspólnej pracy, to cieszyliśmy się razem i w taki sposób naturalny potrafiliśmy uścisnąć sobie dłoń jako równy z równym. Jakbyś mógł wspomnieć, Witosławie... O metropolii pyskowickiej? Ale to już powiedziałem. I teraz będziecie mi nagrywać, tak? Tak wam się podobało, a teraz dodatkowo nagrywacie. No ładnie, no ładnie.